dzisiejszym odcinku poznacie budowę i rodzaje przyrządów asekuracyjnych, a także najbardziej popularny sposób wybierania i podawania liny przy ich użyciu. Przyrząd do asekuracji służy do utrzymania na linie osoby wspinającej się, kiedy odpadnie od ściany lub kiedy chce odpocząć, czy też wtedy, kiedy będzie chciała zjechać na ziemię. Podstawowym przyrządem asekuracyjnym jest kubek, który składa się z metalowej części z jednym lub dwoma otworami i ogumowanej linki stalowej lub dawniej metalowego trzpienia. Metoda działania takiego przyrządu opiera się na wytworzeniu tarcia poprzez dwukrotne załamanie się liny na jego powierzchni i karabinku. Pojedyncze kubki posiadają tylko jeden otwór, przez który przekłada się linę. Do wspinaczki na wędkę, a także z dolną asekuracją po ubezpieczonych drogach, takie kubki są w zupełności wystarczające. Najczęściej spotyka się jednak podwójne kubki, które umożliwiają dodatkowo asekurację za pomocą podwójnej liny oraz samodzielny zjazd. Kubki mogą być symetryczne i asymetryczne. Asymetryczne posiadają zazwyczaj z jednej strony rowki, które ułatwiają utrzymanie wspinacza wiszącego na linie lub odpadającego od ściany. Dodatkowo istnieją jeszcze przyrządy hybrydowe, używane podczas wspinaczki wielowyciągowej, a także przyrządy półautomatyczne, których zastosowanie ma swoje zalety, ale również wady, których warto być świadomym, korzystając z przyrządów tego typu. Przyrząd należy połączyć z uprzężą przez karabinek w taki sposób, aby szersza część karabinka znajdowała się po stronie przyrządu. U osób praworęcznych, u leworęcznych odwrotnie, najbezpieczniej jest, jeżeli zamek znajduje się z lewej strony, a lina wkładana jest do prawego otworu przyrządu. W przypadku kubków symetrycznych nie ma znaczenia, jak wepniemy go w karabinek. Ważne tylko, żeby przepiąć go przez cięgło. W przypadku kubków asymetrycznych natomiast przyrząd musi być wpięty zgodnie z instrukcją obsługi lub piktogramem na jego obudowie. Po wstępnym wybraniu luzu na linię należy złożyć ją na pół i włożyć do odpowiedniego otworu przyrządu, tak aby lina idąca do góry była bliżej asekurującego. Lub trzymając kubek poziomo, lina wchodząca do przyrządu, czyli ta od strony stanowiska, wchodziła naturalnie od góry, a lina idąca do wolnego końca na dole. Po przełożeniu liny przez przyrząd, tak aby układała się równolegle do cięgła, przepinamy po prostu linę przez karabinek. Od razu zabezpieczamy zamek karabinka i sprawdzamy, czy jest on zabezpieczony, próbując go otworzyć. W najpopularniejszym sposobie asekuracji ręka podtrzymująca ma za zadanie nie dopuścić do opadania przyrządu. Hamująca natomiast odpowiada za wyhamowanie odpadnięcia wspinacza od ściany i utrzymanie jego ciężaru, kiedy wisi na linie. W każdym momencie asekuracji wspinacza ręka hamująca obejmuje linę, będąc w gotowości zacisnąć się na linię i ustawić ją w pozycji zablokowanej. W pozycji wyjściowej obie ręce znajdują się w nieznacznej odległości od przyrządu. Żeby wybrać luz powstający na linie podczas wspinaczki na wędkę, rękę hamującą należy przenieść razem z liną nad przyrząd, a rękę podtrzymującą w tym samym czasie przesunąć wzdłuż liny niewiele ponad głowę. Teraz ręka podtrzymująca wprowadza linę do przyrządu, a hamująca równocześnie wybiera, pociągając linę do góry, nie wyżej niż na wysokość twarzy. Po wybraniu odpowiedniego odcinka liny, ręka hamująca przenoszona jest pod przyrząd do pozycji zablokowanej, a podtrzymująca po prostu nie dopuszcza do opadania przyrządu. Ręka hamująca po zagięciu liny powinna zostać przesunięta po linie bliżej przyrządu, do pozycji wyjściowej. Należy wykonać to w taki sposób, żeby nie puścić liny, jedynie zluzować chwyt. Ręka hamująca obejmuje linę przez cały czas, tworząc tuleję z palca wskazującego i kciuka. Wybieranie liny to jedyny moment, kiedy ręka hamująca może znajdować się ponad przyrządem. Ręka hamująca powinna być jak najkrócej trzymana w takiej pozycji, dlatego wybieranie liny powinno być wykonywane szybko. Podawanie liny jest procesem poniekąd odwrotnym, z tym, że ręka hamująca znajduje się cały czas pod przyrządem.
Żeby przyrząd nie opadał podczas powrotu z ręką podtrzymującą do pozycji wyjściowej, dobrze przesuwać ją po linii łukiem zamiast prosto w dół. W następnym odcinku zaprezentujemy, z jakich elementów składa się wspinaczka na wędkę. Mogę iść? Możesz. Na www.polskaszkołaalpinizmu.pl w dolnej części strony głównej lub zakładce materiały szkoleniowe znajdziecie link do naszej serii artykułów sprzętowych Nie wszystko o, a tam m.in. obszerny artykuł o przyrządach asykuracyjno-zjazdowych z informacjami uzupełniającymi materiał, który właśnie obejrzeliście.